Witam, Tom Pet Knife Making. Dzisiaj będziemy robić udogodnienia w naszej pracowni. Zajmiemy się budową prostego separatora pyłu. Pył, jak wiecie, jest dosyć uciążliwy, szczególnie jak się coś szlifuje w pomieszczeniu. Zrobimy separator z prostych rzeczy, które możemy znaleźć niemalże wszędzie i w bardzo niskich kosztach. Na początku omówię narzędzia, które będą nam potrzebne. Na pewno będzie nam potrzebny brzeszczot, silikon uniwersalny, wiertarka albo wkrętarka z takim przyrządem, to się nazywa bodajże otwornica. No i będzie nam jeszcze potrzebne wiadro, przykrywka, kilka kolanek hydraulicznych, rura od starego odkurzacza, no i oczywiście odkurzacz. Kolanka, jak widzicie, hydrauliczne, średnica 50 mm, czyli tak zwane 50. Pierwsze kolano 90 stopni umownie, ale de facto jest 87. Nie wiem dlaczego nigdy nie robił 80-90 stopni. Dobra, przyjmijmy, że 90 stopni. Kolejne kolano 60. Ile tu wychodzi? 67 stopni. I to był odcinek rury prostej. Potrzebujemy tą końcówkę, czyli z kielichem, i odcinek rury bez żadnych końcówek. Ale te wszystkie parametry tych kolanek oczywiście są dostosowane do rur, które będziecie mieli. Wszystko jest uzależnione od średnicy rur, żeby to wszystko można było ze sobą połączyć. Także najpierw, myślę, postarajcie się o rurę, a dopiero później kolana, żeby to później uszczelnić, bo przede wszystkim zasada działania takiego odpylacza jest taka, że wszystkie połączenia muszą być szczelne, nie może być zasysane tak zwane lewe powietrze. Dobra, przystępujemy do omawiania poszczególnych etapów. Wiadro moje jest akurat 20-litrowe. W takim pojemniku chodzi o to, żeby on był, nie musi być szeroki, ale żeby on był wyższy jednak. Także takie mam wiaderko 20-litrowe. Całe 13 zł za nie zapłaciłem, także widzicie, kosz jest niewielki. No i przykrywka była w komplecie. Dobra, i zaczynamy. Tak jak wspomniałem, ja mam rurę 50, otwornica 50. Pierwszy otwór wiercimy na środku, drugi gdzieś z boku. I teraz będziemy instalować kolano. Pierwsze kolano 90 stopni wkładamy w otwór ten zewnętrzny, czyli tu bliżej krawędzi. Tak to ma wyglądać. Będzie fajnie, bo wiadro jest przezroczyste, także wszystko widać. Może w tą stronę nawet. Kolana sobie wkładamy, wychodzi nam tylko końcówka do podłączenia rury. I wylot kierujemy, tu jest podobno ważne, żeby wylot był skierowany na ścianę pojemnika. Bądź to wiadra, może być i beczka. Jak ktoś ma beczkę z zakręcanym deklem, jeszcze lepiej, będzie wszystko lepiej szczelne. Teraz tak, w środkowy otwór wkładamy, ja akurat ten odcinek prosty z kielichem wkładam. O. Na ścisło to wszystko ładnie pasuje. No a te końcówki po prostu po to, żeby był łatwiejszy kąt do podłączenia późniejszej rury, tak? Wiadomo, że jakby było pod takim kątem, to ta rura tak słabo tu będzie się prezentować, ale jak zastosujemy już kolano, zmienimy kąt. No. Ciężko wchodzi, bo nie mam pod ręką płynu do mycia naczyń. Pamiętajcie, że łatwo uszczelka się smaruje płynem do mycia naczyń i ładnie wchodzi. No i tutaj wkładamy ten odcinek prosty. I mniej więcej tak to wygląda. To sobie można nakierować, z której strony chcemy mieć wylot. I tak to wygląda. No i teraz tak, tu rura od odkurzacza jest. Wchodzi w ten otwór środkowy. Teraz tak, średnice trochę oczywiście mi nie pasowały. No to prosty trik, taśma elektryczna izolacyjna. Zmniejszyłem tylko średnicę. Wszystko wchodzi na
Na sztywno myślę, że jest szczelne. No i dobra. I kolejna rura. Tak zwana nasza rura ssąca do zbierania wszystkiego. Ewentualnie do podłączenia do urządzenia. Tu nam fajnie weszło. I tak się ten zestaw prezentuje. Odkurzacz, rura ssąca do odkurzacza, środkowy otwór w pokrywce i rura ssąca, którą podłączamy do szlifierki na przykład albo do piły. Ewentualnie jak gdzieś tam nakurzyliśmy, to zbieramy z powierzchni stołu. I wylot tu, tak jak widzicie, wylot skierowany na ściankę wiadra. No a teraz pokażę, jak to działa. Dobra, i teraz zademonstruję, jak to działa. Tylko od razu mówię, że o ile pokrywka u mnie ładnie spasowana, o tyle na potrzeby prezentacji jeszcze nie uszczelniałem wszystkich tu połączeń. Do tego by właśnie potrzebny jest silikon. Silikonem tu wszędzie ładnie smarujemy, żeby powietrze nie było zasysane. Tutaj wyjścia rur. No cóż, śmiecie jakieś tu mamy. Jest jakiś tam pył, jakieś papiery i tak dalej. Odkurzacz jest jaki jest. To jest generalnie odkurzacz do kominków. 80 zł chyba w szwedzkim markecie budowlanym stricte można kupić. No ale działa. Trochę głośny, ale działa. No dobra, co tu dużo mówić. Włączam, pokazuję, jak działa. Przez chwilę nie będę nic mówił, bo nie będzie sensu, bo będzie za głośno. Pan operator pokaże, zademonstruje, jak działa. Jak działają prawa fizyki w tym oto znaczeniu. Jeszcze jedną ważną rzecz chciałem pokazać przy tego typu urządzeniach, że jeżeli rura ssąca zostanie zatkana, to wytwarza się tu podciśnienie. No niby odkurzacz nie ma dużej mocy ssącej, ale jednak potrafi ścianki ładnie wciągnąć. Także końcówkę roboczą to musimy sobie zrobić taką, co by nie było możliwości jej całkowitego zamknięcia z całego powietrza. No bo wam się może wiadro połamać. No. Pokażę może jak to wygląda. Jeszcze taka uwaga, przed chwilą właśnie to odkryłem, jak wam pokazywałem, co się stanie, jak się zatka rurę ssącą. Otóż to się stanie, że podciśnienie się robi takie, że cały ten, powiedzmy, pył zostanie wciągnięty w odkurzacz. Także chyba najważniejsza uwaga w budowie tego urządzenia, że nie dopuszczajcie, żeby się całkowicie tu zamknęła ta rura ssąca. No i to tyle.